Rzuca się w oczy, rozświetla, dodaje ciepła. Kolor słońca, umieszczony pośród innych roślin, tworzy ciepły, optymistyczny klimat. Kwiatów w odcieniach żółci jest ogrom i to zarówno wśród gatunków wieloletnich, jak i jednorocznych. Dzisiaj o niektórych z nich powiem i sami ocenicie, jak się prezentują na rabacie. Zacznę od smagliczki skalnej. Jest to wiosenna bylina, kwitnie w kwietniu i maju. Zdarza się, że ponownie zakwitnie jesienią. Ma na to wpływ pogoda i sposób cięcia. Jeśli chcemy, by ponownie zakwitła we wrześniu, przytnijmy ją po pierwszym kwitnieniu na wysokość około 10 cm nad ziemią. Kolejna roślina to niska bylina okrywowa. To jeść rozesłana. Jej długie łodygi i gęste ulistnienie sprawia, że powstaje z niej jakby dywan. Przepięknie wygląda w czasie kwitnienia. Zobaczcie sami. Liczne, drobniutkie, żółte kwiaty. Pojawiają się od czerwca do sierpnia. To jeść rozesłana lubi wilgotne podłoże i bardzo łatwo się ukorzenia. Dlatego też nie można pozostawić jej bez kontroli. Gdy zbytnio się rozrasta, należy ją przycinać, by nie opanowała całego ogrodu. Rozchodnik kamczacki ma również żółte kwiatuszki. Dorasta do około 15-20 cm wysokości. Rozrasta się nieco wolniej, ale również może służyć jako roślina okrywowa, gdyż tworzy gęste poduchy. Rozchodnik kamczacki kwitnie w czerwcu i lipcu, a po przekwitnięciu ozdobą są pomarańczowe, gwiazdkowate słupki. Wiesiołek czworokątny. Piękne kwiaty o 4 płatkach. Bardzo szybko się rozrasta i tworzy gęste kępy. Warto dla niego zarezerwować trochę miejsca, gdyż posadzony w większych grupach wygląda imponująco. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Dorasta do około 30-50 cm. Jest rośliną niewymagającą, łatwą w uprawie. To jeść kropkowana, kolejna bylina kwitnąca na żółto. Ma wzniesiony pokrój i wyprostowane pędy. Kwitnie bardzo długo i obficie od czerwca do sierpnia. Preferuje gleby wilgotne i żyzne. Przy sprzyjających warunkach może osiągnąć ponad metr wysokości. A teraz krzew, który kwitnie na żółto. Pięciornik krzewiasty. Kwitnie niemal przez cały sezon, ale najobficiej w czerwcu i lipcu. Preferuje stanowisko słoneczne. Jeśli chodzi o glebę, to nie jest zbyt wymagający. Rośnie nawet na tych mniej zasobnych. Pięciornik chyba dlatego, że ma 5 płatków. Kwiatki niewielkie, ale urokliwe. Kosaniec żółty to bylina kłączowa. Pięknie prezentuje się na tyłach rabaty. Ozdobą są nie tylko żółte kwiaty, ale również mięsiste, piękne liście. Kwitnie od maja do lipca. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych. Wymaga żyznej i wilgotnej ziemi. Wiosenny kwiat, kojarzony z kolorem żółtym, to narcyz. Roślina cebulowa, lubiąca przepuszczalne i wilgotne podłoże. Na innych glebach też urośnie, ale może mieć mniej okazałe kwiaty. Jeśli chcemy wiosną cieszyć się ich widokiem,
to pamiętajmy o wysadzeniu cebul narcyza pod koniec sierpnia lub we wrześniu. Wśród gatunków jednorocznych też mamy mnóstwo kwiatów o kolorze żółtym. Dziwaczek w Polsce zwykle traktowany jest jako roślina jednoroczna, gdyż jego korzenie nie wytrzymują naszych zim. Bardzo ciekawy kształt kwiatów, lejek i 5 płatków. Wysiewa się go w maju wprost do gruntu. Kwitnie od czerwca aż do pierwszych przymrozków. Kolejna roślina jednoroczna, nagietek. U mnie zwykle rośnie wśród warzyw. Jego żółte i pomarańczowe kwiaty wnoszą wiele ciepła. Urzeka mnie ich widok. Wysiewa się je od kwietnia do czerwca. Kwitną przez całe lato, aż do późnej jesieni. Przy okazji chronią nasze warzywa przed wieloma szkodnikami. Dlatego warto je mieć w swoim ogrodzie. Żółte odmiany możemy znaleźć również wśród aksamitek. W swoim ogrodzie miałam aksamitkę rozpierzchłą Pascal i aksamitkę wzniesioną kremowo-żółtą. Są też odmiany w cytrynowych, intensywnych barwach. Wymieniłam gatunki, które uprawiam w swoim ogrodzie. Niewiele, ale mam nadzieję, że pomożecie uzupełnić tą listę. Co w ogóle myślicie o żółtym wśród rabat? Jakie kwiaty proponujecie w jego odcieniach? Wasze komentarze będą świetnym uzupełnieniem tego odcinka. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do następnego razu.